Siemanko! Jak wiecie, niedawno byłem w Chinach, zwiedzałem fabryki obrabiarek CNC i maszyn odlewniczych, jednakże gdyby nie Hammer, miałbym spory problem. Ponieważ żeby w Chinach mieć internet, dobrze jest skorzystać z karty eSIM, a mój smartfon takich kart nie obsługiwał. Kombinowałem na różne sposoby, szukałem innego smartfona, ale jednak eSIM było najwygodniejszym rozwiązaniem. Zatem na ostatnią chwilę zdecydowałem się poprosić o pomoc Hammera, napisałem wiadomość, czy nie pożyczyliby mi jakiegoś swojego smartfona, no i okazało się, że bez problemu. Ogromnie dziękuję za pomoc, ponieważ bardzo ułatwiło mi to sprawę i spokojnie mogłem wyruszyć w podróż. Wysyłka była błyskawiczna, zdążyłem jeszcze poinstalować sobie aplikację, a musicie wiedzieć, że do Chin potrzeba kilka aplikacji zainstalować, żeby tam w ogóle funkcjonować. Ale skoro jeden ze słynnych pancerniaków jest już u mnie na warsztacie, to czemu by nie zobaczyć, jakie możliwości ma Construction 2? Parametrów urządzenia nie będę omawiał, jest link w opisie, tam możecie o nich poczytać. Akurat ten model nie posiada termowizji, ale nie przeszkodziło mi to w podłączeniu mojej własnej kamerki T2S Plus. Do mojego smartfona, którego używam na co dzień, tego nie mogę zrobić, ponieważ przeszkadza tam etui, muszę podłączać tą kamerkę przez kabel. A że Construction sam w sobie jest pancerny, nie potrzebuje dodatkowego etui. Tutaj tą kamerę mogłem podłączać bezpośrednio do niego, co było bardzo wygodne. No i właśnie widzicie obraz z tej zewnętrznej kamery. A mówię o tym, ponieważ jest też Construction 2 Thermal, gdzie kamera termowizyjna jest wbudowana w urządzenie, więc jeżeli ktoś potrzebuje takie rozwiązanie, to również jest dostępne. Za to obydwa te smartfony mają dalmierz, który będziemy mogli później przetestować. Na początek zobaczymy jednak, czy to urządzenie da się obsługiwać w warunkach warsztatowych, czyli w rękawicach. Podobno jest to jego jedna z zalet, dlatego ja od razu zaczynam w rękawicach spawalniczych. Często chcemy odebrać telefon podczas pracy, czy na przykład słucham muzyki i chcę przełączyć utwór lub wznowić odtwarzanie, a nie chciałbym co chwilę zdejmować rękawic. Byłem przekonany, że jednak w rękawicach spawalniczych się nie uda, a jednak można przełączać różne opcje, wybierać różne aplikacje, ale z racji na to, że same rękawice są toporne, mniejsze ikonki się trudniej klika, za to w każdych innych rękawicach wygodniejszych obsługa była bardzo wygodna, tak jakbyśmy w ogóle nie mieli na sobie rękawic. Jeżeli już jesteśmy w tematyce smartfonów, to być może warto przypomnieć Wam, jakich używam aplikacji w warsztacie. Zaraz po pierwszym uruchomieniu Hammer już ma wbudowane kilka przydatnych aplikacji. Jest to kompas, poziomnica, oczywiście latarka, aplikacja pomagająca podczas wieszania obrazów, szkło powiększające, alarm, pion, kątomierz, miernik dźwięku, krokomierz, oczywiście nasz dalmierz i kamera podwodna, a to dlatego, że ten smartfon posiada IP69 i standard military, dzięki czemu woda albo pył nie robią na nim większego wrażenia. A jeśli chodzi o inne zewnętrzne aplikacje, podzielcie się proszę w komentarzach, czego używacie. Ja na przykład używam takiej aplikacji, dość często można zobaczyć ją u mnie na kanale, ponieważ możemy sobie policzyć w niej na przykład parametry skrawania, jak postów, obroty wrzeciona, skorzystać z różnych ciekawych kalkulatorów warsztatowych, chociażby tego, co widzieliście, gdy nie miałem podzielnicy, a musiałem wykonać szyk otworów. Bardzo ułatwia to sprawę, jeżeli chcemy wyznaczyć ich współrzędne. Nawet jako ciekawostkę można policzyć sobie rozszerzalność cieplną danych materiałów i można się naprawdę zdziwić, jak bardzo potrafią zmienić się wymiary w zależności od temperatury. Znajdziemy tam również tabele dotyczące gwintów i to nie tylko tych zwykłych naszych metrycznych, ale naprawdę wiele rodzajów. Mamy momenty dokręcania, tabelę ISO, czyli możemy się dowiedzieć, jakie odchyłki ma H7, możemy podejrzeć grafiki. Ale jeżeli chodzi na przykład o gwinty, to być może warto sprawdzić sobie inne aplikacje dedykowane tylko temu, ponieważ mogą być dla Was bardziej intuicyjne. Na przykład tutaj możemy zmieniać sobie suwakiem to, jaki chcemy zobaczyć gwint. Aplikacja do przeliczania jednostek. To czasami się może bardzo przydać, szczególnie gdy trafiamy na jakieś jednostki, z których zazwyczaj nie korzystamy i chcemy zobaczyć odpowiedniki w tych bardziej dla nas intuicyjnych. Przelicznik masy danych elementów na podstawie ich wymiarów, to się bardzo przydaje, bo czasami ktoś sprzedaje na przykład na Allegro jakiś aluminium i pisze cenę za kilogram, a nie wiemy, ile nasze formatki mogą ważyć. Świetna aplikacja do rozkroju elementów blaszanych,
Niestety wyświetla się w niej dużo reklam, ale za to daje nam końcowo bardzo dużo istotnych informacji, czyli praktycznie wszystkie wymiary, jakie musimy rozrysować na płaskim arkuszu blachy po to, żeby wykonać takie przestrzenne zawinięcia. Niedawno również u Piotra z Laboratorium Metrologii pojawił się film o aplikacjach, więc nie będę ich tutaj powielał, ale warto zajrzeć, bo naprawdę niektóre są całkiem ciekawe i przydatne. Na koniec całkiem ładnie wykonany symulator tokarki, ale chyba bardziej jako ciekawostka niż coś przydatnego. Za to przydatny na pewno będzie noktowizor. Jest to wbudowana opcja w tym telefonie, no i moim zdaniem radzi sobie dużo lepiej niż latarka. Co więcej, na przykład jeżeli gramy w jakieś gry terenowe i nie chcemy, żeby światło latarki było widziane z daleka, no to wystarczy przyciemnić nieco nasz wyświetlacz telefonu i możemy obserwować otoczenie, pozostając niezauważeni. I pozostał nam gwóźdź programu, czyli dalmierz. Osobiście spodziewałem się, że to będzie raczej gadżet i jakichś dokładniejszych pomiarów nie da się tym wykonywać, a przekonacie się, że byłem w błędzie. Co więcej, już na wyjeździe przydał się do pomiaru wysokości maszyny, ponieważ ta maszyna, którą widzieliście w Chinach, niedługo będzie w Polsce, no i musi się zmieścić na hali. Marcin musiał wchodzić na górę, żeby dokonać pomiaru. Ja z kolei nie musiałem się fatygować, po prostu zrobiłem to przy pomocy smartfona. Zacznę od pomiaru na krótkim dystansie w warunkach laboratoryjnych. Przyklejam sobie szarą taśmę na uchwyt po to, żeby stalowa powierzchnia nie rozpraszała nam tego światła lasera. Po prostu symuluję warunki raczej budowlane, bo podejrzewam, że to są takie warunki, do których laser w dalmierzu został przystosowany. Mierzę początkową wartość, na jakiej stoi teoretycznie laser, nie wiemy tego. Następnie dość precyzyjnie odjechałem o kilkaset milimetrów. No i teraz zobaczmy, czy wyniki z DRO, które jak wiecie pokazuje bardzo dobrze, pokrywają się z wynikami pomiaru laserem. Osobiście spodziewałem się znacznie gorszego wyniku. Jestem bardzo miło zaskoczony. Zabrałem więc dalmierz do domu, żeby sprawdzić jakieś inne, większe odległości, na przykład wysokość drzwi do podłogi. W moim wypadku jest to 2007 mm i dalmierz laserowy pokazał dokładnie to samo co metrówka. Wykorzystując jeszcze inne procedury, możemy na przykład na zasadzie pomiaru trójkąta, mierząc dwa jego boki, wyznaczyć trzeci. A jeżeli chcecie zobaczyć bardziej hardkorowe testy innego sprzętu Hammera, jak na przykład wbijanie gwoździ czy miażdżenie smartfona na prasie, to takie treści znajdziecie bez problemu na YouTubie. Dla przykładu zostawię Wam link do pana Romka. Miejcie też na uwadze, że to jest dosyć duży i ciężki telefon, ale niestety jeżeli chcemy mieć dużą baterię i pancerną obudowę, to jakieś koszty trzeba tego ponieść. Moi drodzy, zapraszam również do dyskusji w komentarzach. Napiszcie, jaki smartfon według Was jest najlepszy do warsztatu. Pamiętajcie, żeby podzielić się jakimiś fajnymi, sprytnymi aplikacjami. Ja jeszcze raz bardzo mocno dziękuję marce Hammer za wypożyczenie tego telefonu. A na koniec przypomniała mi się jedna bardzo ważna funkcja, ale którą ma już każdy smartfon, mianowicie chociażby ChatGPT. Jeśli macie jakiś dylemat warsztatowy, warto go zapytać. Pytałem już się go o koła zębate, jak wyliczyć interesujące mnie wartości. Pytałem, jak parametrycznie rozpisać program pod Linux CNC, żeby frezować gwinty i za każdym razem sobie świetnie poradził. Jednakże pamiętajcie, żeby zawsze go sprawdzić. Najczęściej podaje źródła, podaje wzory. Niemniej ogólnie ChatGPT również robi robotę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hej!